Dzisiaj zabiorę Was na wycieczkę po Uppsali. Zaczniemy od węzła komunikacyjnego, którego rozwiązania mogą być idealnym przykładem dobrze zaplanowanej, przyjaznej ludziom inwestycji. Przed nami budynek dworca głównego, wybudowanego w 1866 roku. Funkcjonował on do 2010 roku, kiedy to otwarto nowy dworzec. Dziś jest jedynie zabytkiem, w którym mieszczą się kawiarnie i restauracje. Przebudowę całego centrum podróżowania zrealizowano pomiędzy 2005 i 2011 rokiem. Teraz można cieszyć się z udogodnień, którymi naszpikowane jest to miejsce. Przystanki autobusowe zlokalizowane są po obu stronach torów. Aby ułatwić podróżującym odnalezienie się na tym dworcu, umieszczono przystosowaną również dla niewidomych taką mapę. Jest tu również tablica informująca o odjazdach autobusów z odpowiednimi oznaczeniami zarówno linii, jak i kierunków jazdy. Idąc dalej, trafiamy na dwupoziomowy parking dla rowerów. Pierwszy raz widzę tyle rowerów w jednym miejscu. Właściwie nie ma co komentować. Wystarczy brać przykład z tak trafionych rozwiązań. Parking ten powstał 3 lata temu i jak widać, wypełniony jest po brzegi. Przejdźmy szybko na drugą stronę. Prowadzi tam tunel ze ścieżką dla rowerów i samochodów uprzywilejowanych. Tu niedaleko dworca jest także Muzeum Kolei Wąskotorowej, która wykorzystuje 33 km torów, na których zobaczyć można lokomotywy i wagony parowe pochodzące z przełomu XIX i XX wieku. Natomiast lokomotywy spalinowe i autobusy szynowe to lata 50. XX wieku. Czy wiedzieliście, że ruch pociągów w Szwecji jest lewostronny? Dziś Uppsala jest jednym z 4 głównych miast Szwecji i słynie na całym świecie ze swoich uniwersytetów, wspaniałej katedry i dziedzictwa Carla von Linné, czyli Karola Linneusza, o którym teraz nie będę opowiadał. Uppsala jest nowoczesnym miastem. Obecnie w mieście mieszka około 165 000 osób, a w całej gminie ponad 233 000. Są tu 2 uniwersytety z wieloma wydziałami, arcybiskupstwo Kościoła Szwecji, bogate życie kulturalne i piękna przyroda. Miasto jest dobrze znane z zaawansowanych badań i studenckich imprez. Aby opowiedzieć historię miasta, musimy zacząć w miejscu oddalonym około 5 km na północ. W 1500 lat temu Uppsala była centrum władzy Szwecji i ważnym miejscem kultu. Było to najważniejsze miejsce dla handlu oraz władzy wykonawczo-sądowniczej. Tutaj tworzono prawa i wymierzano sprawiedliwość. To tu w wieku V pochowano 3 królów w specjalnie usypanych kurhanach.
te kopce z charakterystycznymi wzgórzami są dzisiaj symbolem Uppsali. Na początku XII wieku Szwecja stała się chrześcijańska. W 1164 roku w ówczesnej Uppsali została założona archidiecezja, która na około 100 lat stała się również centrum religijnym Szwecji. To oraz fakt, że wypiętrzenie lądu uniemożliwiło żeglugę rzeką Fyrisån tak daleko na północ, doprowadziło do przeniesienia archidiecezji 5 km na południe. Tam w 1286 roku powstała Nowa Uppsala, a ta Uppsala stała się Starą Uppsalą. W 1435 roku wybudowano i konsekrowano nową katedrę. To jedno z najbardziej tajemniczych i niezwykłych miejsc w całej Skandynawii, gdzie można obejrzeć stare kurhany skrywające prochy pogańskich królów Euna, Egila i Adilisa. Gamla Uppsala jest prawdopodobnie jednym z najstarszych miejsc kultu pogańskiego w całej Skandynawii. Swego czasu była to największa osada Upplandu, a jej wschodnią część zajmował kompleks budowli królewskich zwanych Uppsala Öd. Wiadomo też, że odbywały się tu m.in. uroczystości składania krwawych ofiar ze zwierząt i ludzi, co opisał w swoich księgach żyjący w XI wieku niemiecki kronikarz Adam z Bremy. Ponadto w jego zapiskach przeczytać możemy, że główna świątynia wikingów była ozdobiona złotem, a w jej wnętrzu znajdowały się okazałe posągi 3 bogów – Tora, Odyna i Frey. Thor panował nad wiatrami, piorunami i błyskawicami. Odyn rządził wojną i odwagą, a Freja była bóstwem odpowiedzialnym za pokój oraz fizyczną rozkosz. Dziś na terenie stanowiska archeologicznego znajdują się 3 duże kopce królewskie o średnicach od 55 do 70 metrów, kopiec Tingów oraz ceglany kościół parafialny. Świątynia ta do 1273 roku stanowiła główną siedzibę arcybiskupów Szwecji, kiedy to stolica została przeniesiona do pobliskiej Östra Aros, obecnie Uppsala. W kościele pochowany został wybitny szwedzki fizyk i astronom Anders Celsius. To on opracował skalę temperatur nazywaną skalą Celsjusza. A teraz ciekawostka. Nazwa Uppsala oznaczała wysokie miejsce zamieszkania i odnosiła się do miejsca pobytu królów szwedzkich. Nowa Uppsala stała się również ważnym miejscem handlowym, ale także miastem edukacyjnym, kiedy to w 1477 roku założono pierwszy uniwersytet w krajach nordyckich. Pracowali tutaj światowej sławy naukowcy tacy jak Anders Celsius i Karol Linnaeus. Charakterystyczne dla Uppsali są proste uliczki. W XVII wieku modne było organizowanie miast w sieci zamiast nieuporządkowanych ulic z przeszłości. Wiele domów zostało wyburzonych, wybudowano nowe ulice oraz rynek główny. Teraz to normalne, że ulice biegną wzdłuż boków placu. W 1703 roku miasto zostało nawiedzone przez wielki pożar, w czasie którego zniszczeniu uległo blisko 3/4 zabudowy miejskiej oraz zamek. Mimo że po tym tragicznym wydarzeniu Uppsala straciła polityczne znaczenie, to miasto nadal uważane jest za historyczne i naukowe serce kraju. Mówiąc o historii miasta, nie można pominąć jego zabytków. Jeden z nich jest mocno związany z Polską, ale o tym później. Jednym z najcenniejszych zabytków miasta jest monumentalna gotycka katedra Domkyrkan. Jej strzeliste wieże wznoszą się na wysokość przeszło 118 metrów, co czyni z niej
największą budowlę sakralną w całej Skandynawii. Wewnątrz katedry przechowywane są relikwie króla i patrona Szwecji, Eryka IX Świętego, a także spoczywa tu Katarzyna Jagiellonka, żona króla Szwecji Jana III Wazy. Nad jej nagrobkiem znajduje się herb Rzeczypospolitej, a na ścianie fresk wyobrażający Kraków. W jednej z wież katedralnych w Uppsali znajdują się zrabowane z Torunia w czasie potopu 2 potężne dzwony. W której to wieży nie wiem. W północnej wieży katedry w Uppsali znajduje się Muzeum Skarbu. Jest tam kolekcja średniowiecznych tekstyliów kościelnych. Pozostałe zabytki Uppsali to m.in. wzniesiony w XVI wieku na polecenie króla Gustawa I Wazy Zamek Królewski, w którym znajduje się jedynie galeria, ale tuż obok znajduje się założony w 1741 roku ogród botaniczny Linneusza. Ten najstarszy ogród botaniczny w Szwecji, którego przedsmak widzieliście już z lotu ptaka, jest największą z atrakcji miasta. Otwartą dla zwiedzających przez cały rok. Wraz ze zmieniającymi się porami roku zmieniają się również kolory ogrodu. Na miejscu można podziwiać barokowy ogród, 200-letnią oranżerię tropikalną, szklarnię, rośliny alpejskie, systematyczny ogród oraz ogród kuchenny. Nawet w złą pogodę można spotkać tu wielu spacerowiczów. W sumie jest tu o wiele więcej zabytków, ale o nich musiałbym zrobić oddzielny film i zanudziłbym pewnie wielu z Was. Dlatego skupmy się na krótkim spacerze ulicami miasta. W centrum miasta dość często pomiędzy starymi kamienicami można zauważyć nowe budynki, umiejętnie wplecione w starą zabudowę. Nie zakłócają spójności ulicy, choć znalazłem i takie, co do których miałem wątpliwości. W mieście spotkać można także wiele nowoczesnych budowli, z których największe uznanie budzi koncert Uppsala Kongress, którego fasada przypomina popękany kryształ. Kilka bardzo ciekawych rozwiązań widzieliśmy przejeżdżając ulicami miasta. Choćby te przeszklenia chroniące mieszkańców zarówno przed wiatrem, jak i hałasem. Oczywiście to nie koniec ciekawych miejsc. Wracając do centrum, udaliśmy się wzdłuż rzeki. Na skraju parku miejskiego znajduje się stary budynek przepompowni. Pumphuset to miejsce informacji i spotkań z wystawą i edukacją dla uczniów szkół. Dom położony jest przy moście islandzkim nad rzeką Fyrisån. Budynek przez prawie 100 lat był wodociągiem w Uppsali, a następnie stał się miejskim muzeum inżynierii. Dom zbudowany jest w stylu klasycystycznym, a maszyny były zasilane energią wodną z rzeki. Po modernizacji w latach 2016-2017 przepompownia jest teraz nie tylko zabytkowym budynkiem, ale także nową, interaktywną wystawą, na której zwiedzający mogą dowiedzieć się więcej o wodzie, opadach i historii wody w Uppsali. Piękne zabytki, przyroda, klimat studencki, ekologiczne i wygodne dla ludzi rozwiązania, które poprawiają komfort życia, to nie jedyne zalety. To czwarte pod względem liczby mieszkańców miasto Szwecji oferuje naprawdę sporo.
Uppsala zajmuje 7. miejsce w rankingu najlepszych szwedzkich miast studenckich. Uczelnie osiągają dobre wyniki w takich parametrach jak życie studenckie, zakres programów magisterskich i doktoranckich oraz możliwości kariery, gdzie to ostatnie jest najważniejszym parametrem przy wyborze miasta studenckiego. Jedynie 70 km od stolicy, 35 km do międzynarodowego lotniska Arlanda sprawia, że komunikacja z całym światem staje się jeszcze prostsza. Wielu Szwedów pracujących w Sztokholmie wybiera Uppsalę jako miejsce zamieszkania. Dzięki dobrej komunikacji pomiędzy tymi dwoma miastami droga do pracy zajmuje zaledwie 35 minut pociągiem. W erze tanich linii lotniczych warto wybrać się tu na wycieczkę. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Szwecji, zapraszam na inne filmy na moim kanale. Jeśli podobał Ci się film, zostaw komentarz i daj łapkę w górę. Nie zapomnij o subskrypcji i kliknięciu w dzwoneczek. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.